Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym filmie pokarmy, które bardzo przypadły mi do gustu. Chyba to są moje ulubione, jeżeli chodzi o krewetki, które są w bardzo rozsądnej, uczciwej cenie za darmo. Znaczy tak nie do końca za darmo, bo wymagają od nas te pokarmy troszeczkę pracy. Mowa tutaj o pokarmach naturalnych, które możemy zebrać samemu w naszym środowisku dookoła nas. W dzisiejszym filmie chciałbym się skupić na kilku pokarmach. Na pokrzywie, pokrzywa suszona, na liściach orzecha i na liściach dębu. Pokarmy liście, które zbieram samemu. Pokażę Wam, jak je zbieram i jak je przygotowuję, żeby nadawały się do naszych zbiorników. Naturalne pokarmy są nie tylko zdrowe, ale pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji wody i pomagają w zachowaniu naturalnych odruchów naszych podopiecznych. Jednym z największych wyzwań w hodowli krewetek jest wykarmienie młodych. Młode są bardziej delikatne i mają troszkę inne potrzeby żywieniowe, aniżeli jak i dorosłe krewetki. I tutaj wchodzą do gry liście. Liście pokrzywy, liście orzecha, liście dębu, liście ketapangu i dużo innych rodzajów liści. Te liście, które wymieniłem, to są po prostu te, które ja u siebie używam w swoich zbiornikach. Kiedy taki liść zostanie umieszczony w akwarium, powstaje na nim biofilm. Jest to nic innego jak warstwa glonów i bakterii, które są idealnym właśnie źródłem pożywienia, łatwo dostępnym dla krewetek. Dodatkowo duża powierzchnia liścia wyklucza nam, pozwala nam, tym małym krewetkom, na to, żeby mieć do tego liścia dostęp. Bo w przypadku, kiedy wrzucimy jakąś tabletkę, to często widzimy zjawisko, kiedy te większe krewetki obsiądą tą tabletkę i te małe już za bardzo nie mają w jaki sposób się tam dostać, bo są odganiane przez większe osobniki. A w momencie, kiedy te krewetki malutkie będą miały łatwy dostęp do pożywienia, to w znaczącym stopniu wzrośnie szansa na ich przetrwanie. Liście nie tylko dostarczają składników odżywczych bezpośrednio, ale także działają jako platforma dla biofilmu, który rozwija się na ich powierzchni. Są one idealnym, wielofunkcyjnym dodatkiem do diety krewetek, zarówno młodych, jak i dorosłych. Dodatkowo taki liść wrzucony do zbiornika starcza na bardzo długo. No w sumie zależy też od liścia. Liście pokrzywy zauważyłem, że zjadane są najszybciej. Znikają w przeciągu 1-2 dni. Liście orzecha troszeczkę dłużej, bo tak do tygodnia. Natomiast liście dębu potrafią leżeć nawet i miesiąc i jeszcze nie są zjedzone. Dobre rozwiązanie dla osób nie mających czasu, aby regularnie karmić krewetek. Wrzucamy taki liść i nie musimy się martwić, że krewetki będą nam głodować. Dodatkowo oczywiście poza tymi liśćmi w zbiorniku mamy glony, z których na co dzień mogą korzystać krewetki, no bo głównym właśnie takim ich pożywieniem są po prostu glony. Liście pokrzywy są bogate w minerały, takie jak żelazo, magnez oraz różnego rodzaju inne witaminy. To naturalne źródło błonnika, który wspomaga trawienie krewetek, a witaminy i minerały pozytywnie wpływają na ich kondycję, wzrost oraz układ odpornościowy. Pokrzywa wzmacnia odporność krewetek, poprawia proces linienia, a dodatkowo jej liście nie zanieczyszczają nam wody. I teraz w jaki sposób zbieram i suszę tą pokrzywę? Pokrzywę najlepiej zbierać tą młodą. Pokrzywa rośnie praktycznie przez cały czas u nas, tak więc młode listki przed kwitnięciem. Młode listki możemy znaleźć o różnych porach roku. Po zbieraniu, najlepiej przy zbieraniu jeszcze też ubrać rękawiczki, bo różnie z tą pokrzywą bywa, czasami może to się źle dla nas skończyć. Pokrzywę później po ścięciu kładę w jakimś słonecznym miejscu przewiewnym i jeżeli nie miałbym możliwości magazynować tego, suszyć tego tak jak ja to suszę, to bym zbierał po prostu mniejsze ilości i robił to częściej. A także mam taką kratownicę dosyć sporą, na której mogę położyć dużą ilość pokrzywy, no to w tym momencie mogę po prostu mam możliwość pozbierania jej dużo za jednym zamachem. Jeżeli mamy słońce, to wtedy suszymy na słońcu, a jeżeli już jest ten okres taki późna jesień, no to wtedy bo również możemy zbierać późną jesienią pokrzywę, no to możemy oczywiście położyć ją po prostu sobie na grzejniku i wysuszyć na grzejniku. Albo są też takie suszarki do grzybów. Ostatnio to wpadło mi na myśl, że mogę spróbować powkładać tam liście do suszarki i również to by zdało rezultat, również pokrzywa by została przesuszona odpowiednio, żeby później móc ją używać w naszych zbiornikach. Następnie mamy liście dębu i te zbieram już wtedy, kiedy po prostu zaczną opadać na ziemię. Staram się wybierać tylko te najładniejsze sztuki, żeby nie miały jakichś takich dziwnych przebarwień, jakichś chorób na sobie. Wybieram te, które mi się podobają. Na dobrą sprawę nie potrzeba ich dużo. Zresztą ile mi ich potrzeba, to zaraz Wam powiem, jak ja to tam obliczam w swoich zbiornikach. I trzeci rodzaj liści to są liście z orzecha I liście orzecha zbieram również latem, wtedy kiedy jest mocne słońce, wtedy
kiedy liście są jeszcze zielone. Tutaj podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch rodzajów liści, zbieram tylko te, które mi się najbardziej podobają. Zazwyczaj robię to w sierpniu. W sierpniu mam z reguły dużo czasu i to jest taki okres, w którym bardzo lubię przebywać na wsi. Na wsi mam u siebie na działce kilka drzew orzechowych. Bez problemu mam do tego dostęp, mogę naciąć sobie tych liści ile chcę i również rozkładam je na takiej dużej kratownicy, jak w przypadku pokrzywy, suszę je w ten sposób. Kiedy usunąć taki liść z naszego akwarium, bo też może Was to zastanawiać. Jeżeli chodzi o pokrzywę, pokrzywa jest praktycznie cała zjadana, nawet z tymi łodyżkami, które są tutaj z boku, znaczy które są w środku. Jeżeli chodzi o liście dębu, one są najdłużej, no to je zostawiamy, aż zostaną zjedzone, aż zostanie z nich tylko ten szkielecik. Jak zostawimy ten szkielecik, to też się nic nie stanie, ale no, wtedy on zacznie po prostu gnić, zacznie się rozkładać w tej wodzie i no, rozkładająca się materia przysparza nam to, że może powstać w zbiorniku więcej glonów. Jeżeli nam to przeszkadza, no to lepiej wtedy usunąć ten taki sam kikucik, ten szkielet po liściu. I to samo tyczy się liści z orzecha. One są po prostu szybciej zjadane w ciągu kilku dni, w ciągu tygodnia maksymalnie. Zostaje nam tylko i wyłącznie z tego liścia szkielecik i ten szkielet dobrze jest po prostu wziąć i wyrzucić. I ile nam potrzeba tych liści? To tak, dla zbiornika, bo krewetkarium mam z reguły 60-litrowe, to dla takiego 60-litrowego krewetkarium, w którym mam około 150-200 krewetek, schodzi mi jeden liść dębu na 3 tygodnie. W roku mamy średnio, jak dobrze liczę, 52 tygodnie, no to mniej więcej potrzeba mi około 17 liści. Tak więc jak widzicie, nie potrzeba nam niewiele więcej. Oczywiście liście pokrzywy i liście orzecha schodzą szybciej, ale też nie zbieram tego nie wiadomo ile, bo to jest dodatkowy pokarm. To ma stanowić uzupełnienie diety, a nie tylko i wyłącznie być tym głównym pokarmem. Dodatkowo, jeżeli zabraknie nam tego, albo tak jak mówiłem, nie mamy możliwości zbierania tych liści, no to możemy uzupełnić, zakupić liście. Tutaj mam liście ketapangu i takie liście również będą dobrym uzupełnieniem diety, tak jak te, które wcześniej wspomniałem. Oprócz tych wymienionych tutaj w filmie do tej pory liści, możemy podawać również liście owocowych drzew, liście malin. No, dużo jest tego, naprawdę jest dużo. Maliny sam podawałem u siebie, jak miałem straszyki. W momencie, kiedy straszyki czegoś nie zjadły, to przeschło, no to wtedy szło do krewetkariów. Jestem ciekaw, ilu z Was sporządza w ten sposób swoje pokarmy, ilu z Was dokarmia krewetki. Tak więc czekam na Wasze komentarze. I pozostając w temacie karmienia, w przyszłym tygodniu sprawdzimy sobie automatyczny karmnik od Invitala i sprawdzimy, w jaki sposób on sobie będzie radził z różnego rodzaju pokarmami.